Dzień dobry, znowu gdzieś jestem na ulicy w Agadirze, no bo idę zjeść śniadanie i dlatego z takich miejsc się z Wami witam. Zapraszam na odcinek. Śniadanie, jak to wiadomo, trzeba rano wciągnąć. No i zmieniłem restaurację. Zamówiłem sobie omleta, herbatę. No i patrzę, że pani podąża do mnie z czymś takim. Ja mówię, pomyliłaś. A ona mi mówi, że to jest w Maroko. Na śniadanie zawsze się to je. Można z czym to jest? Już Wam tłumaczę ten kleik, co to jest. To jest kasza jęczmienna na wodzie i mleku. Bez smaku, ale myślę, że na brzuszek jak najbardziej zdrowe. Za chwilę Wam pokażę, bo już mi wjechał omlet. Smacznego. Śniadanka, obiadu, czego tam chcecie. No i jak Wam mówiłem, omlet. Oliwa z oliwek. Herbatka. No i chlebek. Gdzie jest mój chlebek? Chlebek jest tu. Za to pyszne śniadanko i takie najadłem się. Płacę 57 marokańskich dirhamów. Moi drodzy, jak wspomniałem, to ze starymi 100-dolarówkami jest problem. W tym banku za mną wymieniłem, ale słuchajcie, ile oni się naoglądają tych starych 100-dolarówek z prawej, z lewej strony. Idzie jeszcze konsultować. Naprawdę, ja Wam będę takie informacje mówił, bo czasami właśnie takie 100-dolarówki gdzieś tam trafiają do mnie. No i właśnie podczas wyjazdu to wydaje, ale jest ogólnie z tym problem. Więc jeżeli kupujecie, zmieniacie na dolki, to od razu te kolorowe bierzcie. Taki mobilny bank. No, ale nie o tym mobilnym banku chciałem rozmawiać, tylko Wam powiedzieć o sytuacji, którą zauważyłem w banku. I to już drugi raz taka sytuacja. Mianowicie zauważyłem, że Marokańczycy nadal w obiegu mają gotówkę. Jakby wyznacznikiem jest gotówka. Płaci się gotówką, nie kartą. Oni lubią gotówkę. Podoba mi się to. To jest jeden z elementów, który podoba mi się tutaj w Maroku. Po śniadanku jeszcze przyszedł czas na soczek pomarańczowy. Pyszne. Naprawdę tutaj są pyszne te pomarańcze. One nie wyglądają, ale robi Wam to na zamówienie na ladzie, więc widać, z czego to robi. Taki soczek, nie wiem ile on ma, 300? Nie jest napisane. Kosztuje 15 dirhamów. Naprawdę pyszne. Moi drodzy, jeszcze tak nie było, bym na wyjeździe był tylko w jednym hotelu przez cały okres wyjazdu. I w tym przypadku tak będzie. Pozostaję w tym starym hotelu, ponieważ nie jest drogi, bo płacę za niego 30 euro niespełna, bez śniadania, ale jest zlokalizowany w centrum miasta, a jednak na uboczu, w takiej uliczce cichej.
gdzie nie ma tego trąbienia i tak dalej, więc czysto, cicho i bardzo fajnie umiejscowione, także już przedłużyłem na kolejne doby. I co jeszcze o tym hotelu mogę powiedzieć, że dowiedziałem się, że ten hotel jest jednym z najstarszych w Agadirze. Facet z taksówki ostatnio mi mówił, że hotel, z tego co on pamięta, ma 40 lat, a wygląda, zobaczcie, całkiem fajnie. Jaki ma fajny sufit. Mimo wszystko widać w pokojach, że to jest... wartałoby to wyremontować, ale... Moi drodzy, za mną piękna ściana. To chyba jest mozaika, bo to tak pod palcami czuć, ale nie o mozaice rzecz będzie. Paradise Valley. Chcę się tam udać i znowu coś zaczyna pierdzieć. Nic dziwnego, bo nagrywam, ale jedźmy dalej. Jak się tam dostać? No moi drodzy, szukam jeszcze wypożyczalni samochodowych, ale bez skutku. Dlaczego? To Wam jeszcze nagram w którymś odcinku. Teraz skupiłem się na takiej aplikacji jak InDrive. Tak to wygląda. Kierowca ma dojechać za minutę i jest to nielegalna, dowiedziałem się, aplikacja w Maroku. Ale działa, więc spróbuję skorzystać z tego w dniu dzisiejszym i dam Wam znać, jak to funkcjonowało i jaka była cena, czy była faktyczna i tak dalej. Więc oczekuję na kierowcę i dalsze informacje za chwilkę. Słuchajcie, chwilę czekałem na to, by znaleźć kierowcę. Zajęło mi to jakieś 20 minut, ponieważ jak jest z tą aplikacją, dają oferty przejazdu, ale później je anulują. Kilka miałem takich ofert w dobrej cenie, ale za chwilę do mnie dzwoni gość i mówi, że sorry, ale on po angielsku nie gada. Lub ktoś pisze, pomyliłem się, jednak nie za tą cenę, a o 5 euro więcej. To jest znacząca kwota, 5 euro tutaj. No więc tak próbują też naciągnąć poprzez tą aplikację. No tutaj gość zaakceptował przejazd za 13 euro, no i tak jedziemy. Ten przejazd będzie trwał około 50 minut, to jest 33 km. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, czy też nie będzie coś później kombinował. Tyle dostanie na pewno, czyli te 13 euro. No pierwsze trzeba zatankować, żeby tam dojechać za taki hajs, nie? No i tak, pierwsza cena to jest 10,83 dirhama, to jest benzyna, 12,89 to jest diesel. Niestety gazu tu chyba nie mają. No w końcu to jest Afryka, więc teoretycznie powinni tu mieć jakąś dziurkę, z której ciągną ropę. Jedziemy i te drzewa, które tutaj widzimy, to są drzewa organowe, nie? I właśnie kierowca mi mówi, że one umierają. Dlaczego? Dlatego, że nie ma deszczu. Deszczu już tutaj nie było przez ostatnich 6 lat.
Jedziemy i tak sobie o tym oleju rozmawiamy, że olej oryginalny 1 liter original oil it's $65. $60 to $65 now. $65 za oryginalny olej. Because this last year's all argan it's dying. So that's why it's very expensive now. To co już wspomniałem, nie? Że te drzewa wysychają, no i cena rośnie. More than Agadir, because it's in the south. It's not far from the deserts. Just a few kilometers, and you're gonna go out. You're gonna go in deserts. But over there it's original food, Yeah. Berberic. Yeah. Berberic, yeah. Just Berber there. There is no Arabs. You're gonna find just Berber and another people from another countries coming to travel like that. So it's a beautiful city. Because Berber it's on Agadir to south, yeah? Yeah. It's Not Arabic, it's Berberic. You have language, yeah? yeah. It's the original language of Morocco and of South Africa. It's Berberic. Yeah. Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, and Egypt. It's Berberic. All this country, the original language of this country, it's Berberic. No to jeszcze mamy taką informację odnośnie języka. Jak ten berberyjski, gdzie on się układa, że to nie tylko tutaj w Maroko, od Marrakeszu, yeah? Marrakesz to south, yeah? It's Berberic. In north, no. To south, it's Berberic. Okay. To out, no. Okay. No więc takie ciekawostki również tu z panem kierowcą się dowiaduję. Moi drodzy, prawdą jest, co piszą, że wszędzie jest policja i wszędzie kombinuje, żeby zarobić. Zobaczymy, bo zatrzymała nas policja. Tak, słuchajcie, dla rutynowej kontroli. Tak, oni tu stoją i każdego weryfikują. Zobaczymy, czy mi się uda dowiedzieć, ile chcieli, że tak powiem. Muska. It's the most delicious banana you're gonna eat it here in Morocco. His name Muska. It's just a small one like that.
Baby banana. Baby banana. Baby banana. We're gonna try it now. And we're gonna Yeah? see that. Yeah. But in Agadir it's possible to buy like this banana? No. No. You can't find it in Agadir. Just in Audi. Słuchajcie, taksówkarz nawet mi kupuje banany. Zobaczymy za ile. Znaczy kupił banany. Słuchajcie, kupił banany na skosztowanie, bo wysiadł z samochodu i mówi spróbuj. O tych, o których wspominał. A ja mówię, ale ja bym wziął z kilo. Mówi dobra, no to idzie kupić. No to idzie, no to w porządku, zobaczymy jaka cena, nie? Bo dla mnie było za 12 dirhamów. 12 dirhamów za kilo. Jeszcze Wam chcę dokończyć odnośnie tych bananów. To jest taki temat, że wywiązała się tam kłótnia. No bo sprzedawca białemu chciał sprzedać drożej, a przyszedł kierowca. No i się pokłócili, nie? Bo jeden drugiemu mówi, że co ty robisz, nie? Każdy miał do każdego pretensje. Nie lubię i na pewno kierowca dostanie napiwek. Nie lubię takich tematów, że turyście sprzedaje się drożej za kolor skóry, nie? Ja rozumiem, że w niektórych miejscach jest drożej właśnie pod turystów, dlatego że związane jest to z czynszami i tak dalej, ale tutaj w Afryce, w Maroku widzę też to jest stosowane, że jesteś biały, cyk, wyższą cenę, nie? A później się okazuje, że możesz to kupić za połowę ceny. Albo przynajmniej za 3/4 ceny. Dzisiaj inne danie, bo już głód mnie, słuchajcie, bardzo zgłodniałem. Inne danie, wołowina z warzywami, ryżem i sosem pieczarkowym. Ładnie wygląda, do tego soczek, więc szamam, bo tak jak mówię, głodny pan Mietek, oj głodny. Chwilę później, ale troszkę z pytaniem do Was. Czy macie też tak, że po daniach sprzątacie talerz? Jak jest chlebek, że jest tak dobra, że szkoda zostawić jakąś cząstkę tego pysznego jedzenia na talerzu. To trzeba wszystko wysprzątać. Bóg, ojczyzna, król. Taki napis widnieje na tym wzgórzu przy zachodzie słońca jako uzupełnienie informacji właśnie o tym miejscu.